Witam serdecznie szanownego widza. Dzisiaj kebaby, czyli coś, czego oczywiście dawno u nas nie było. Znajdujemy się aktualnie na Woli i sprawdzimy dwa topowe kebaby według książula. Jeden to jest Tantuni i znajduje się on... A nie, to nie tutaj. Tutaj się znajduje Elegance Restauracja. Jest to ulica Karolkowa. Ocena tego kebaba to 4,4 i 1200 opinii, a potem lecimy do Tantuni, 1300 opinii i 4,5, więc bardzo zbliżone te oceny, więc głodny? Oj tak. Ja też, lecimy. Prosto z pracy dzisiaj, także bardzo głodni. Nie wiem, Wróbel, czy zauważyłeś, ale oni bardzo tutaj chcą podkreślić chyba to, że są restauracją, tak jak widzimy na szyldzie. W środku, jak się wchodzi, było dla mnie, wiesz co dziwne? Nie było w ogóle menu. W ogóle, nigdzie nie było na ścianie. Ja stoję w kolejce i nie wiem, jakie są kebaby dostępne. Okazuje się tak, jest dziwne, bo te menu jest naklejone tutaj na dworze, właśnie na szybach, natomiast w środku jest normalnie tylko menu ma w takiej formie jak w restauracji. Ale i tak tutaj wszyscy na kebaba, jak patrzę, są jakieś dania tureckie, są dania azerbejdżańskie, no bo to jest kebab turecko-azerbejdżański, natomiast... Trochę małe na restaurację. Tak, no, może tak. Bistro, to jest, ale to też tak. Bardziej mi to wygląda na kebab, który ma tam jakieś dodatkowe dania i jakby co? I tutaj próbuje być restauracją, ale... Ale cenowo wcale nie, cenowo tak, 22 nie. za baraninkę i 21 za kurczaka zapłaciliśmy właśnie na cienkim i sosy mieszane, ale no kurde, dziwne dla mnie to, tak stałem w tej kolejce, zaraz muszę składać zamówienie, za mną kolejka się robi, a ja nie wiem, co mogę zamówić. No bo myślałem, że w środku będzie, no nie przyglądałem się temu menu na dworzu. Ciężko zauważyć. Dobra, idziemy szamać. Mamy rower jakiś? Kurde, nie mamy. Nie możemy iść. Chyba trzeba jakiś rower zawinąć. Dobra, ty, chyba nikt tego nie sprawdza. Nie wiem, czy nas chłop nie wygoni stąd zaraz. Bo tu chyba jeszcze jakieś trwają roboty biurowców, ale jesteśmy tutaj na jakimś tutaj patio, no tam między budynkami, a już widzę tam ochroniarza, tylko on chyba tyłem siedzi do nas. Jestem ciekaw, czy tu można, czy nie. Ale nigdzie nie było nic zabronione. No ale rower trzeba było mieć. No ale nie mieliśmy roweru. Dobra. Mamy tutaj naszego kebaba, nasze kebaby dwa. Mamy tak, baranina i kurczak i one są podzielone na dwa, czyli o, to jest jeden, barani. Już jest ten najmniejszy, LK. Tak, to jest najmniejszy. Generalnie L to jest skrót od large, czyli dużego, czyli tutaj nie ma małych kebabów, są tylko duże kebaby. W sumie, bo jakby nie patrzeć, to nie wygląda na małego. Długościowo on jest długi, ale jest cienki. Widzisz? Cienki jest. Dobra, a tu mamy po kurczaku i generalnie oba są sos mieszany mają, więc kurczak, ja biorę najpierw baraninkę, zacznę może, albo od kurczaka. Zróbmy od kurczaka, baraninka to będzie creme de la creme dla mnie. Wiecie, generalnie, żeby nie było, to nie będzie tak wyglądać okazale, jakbyś miał całego, nie? No bo to jest w połowie przecięte. A już tu widzę pomidorek, cebula, pietruszka. Wiem, że niektórzy nie lubią pietruszki. Słyszałem od kilku osób, że nie lubią pietruszki w kebabie. No ale dobra. No spójrz, cienki jest. Ty, to jak ja widziałem u książula, to one były dużo grubsze i większe. Naprawdę. To jest połowa tego małego, nie? On też brał małe i były dużo większe. To bezapelacyjnie, nie? Ten lawasz nie wygląda na jakiś mocno przypieczony, ale przynajmniej nie przemiękł. Tu z jednej strony może troszkę. Dobra jest kompozycja surówek, to na bank. Generalnie lubię, jak są świeże warzywa, kapucha to tam ble. Natomiast kurczak jest bardzo soczysty. Tu od razu zwraca moją uwagę, tylko nie czuję za bardzo jego smaku, bo tutaj te sosy dominują. Generalnie smak dominujący to jest tutaj tych sosów. I ten sos czerwony, ostrawy, bardzo fajny. Bardzo fajny. Nie jest ostry jakoś za bardzo, ale jest tak lekko pikantny. Teraz powiem Ci, że jakbym jadł kebaba z Mavi. Pamiętasz? Mavi kebab? Mavi kebab to był... jak się jedzie na zachodni. Od Politechniki na zachodni jak jedziesz i tam przejeżdżasz Grujecką, to tam po prawej stronie była taka budka. To smakuje mi bardzo podobnie do tego Mavi, tylko my tam braliśmy
mieszanego po prostu, kurczak z baraniną, ale ogólnie No mi bardzo wtedy podobny. średnio smakował, bo trafiały mi się chrząstki. Ty trafiałeś chrząstki, pamiętam. Ale ogólnie tam, gdzie nie było z kurczakiem, to ci smakował. Bo z jednej części był kurczak. Bardzo podobny ten kebab jest, powiem ci. Nie wiem, czy w twojej połowie będzie, czy po prostu, wiesz, na twojej połowie zostało więcej mięsa, bo ja tu mam prawie same warzywa. Na początku była ta warstwa tego mięsa, widziałeś? Tutaj natomiast praktycznie same warzywa, nie? No zobaczymy jak umie, no jeżeli umie będą, to nie ma Bardzo co winić, możliwe, nie? no. Bo ja chyba wziąłem troszkę mniejszą połówkę tego, a większą baraniny sobie odłożyłem. Smakowo to ogólnie wypada naprawdę bardzo dobrze, bo ten sos jest dobry. Ten sos, książę miał rację, on też się właśnie jarał na sos. Ten sos czerwony jest świetny. Ale nie jest bardzo pikantny. I fajnie, ja na przykład lubię pietruszkę w kebabie. I to właśnie taka świeżość generalnie dzięki tej pietruszce jest trochę wyłoniona. Ogólnie spoko. I plus zalawasz. Ja myślałem, on nie jest taki dopieczony, że będzie jakiś suchy, wiesz, czasami jest tak jak ten. Tu patrzcie, mam kilka warstw, bo wiadomo, on w niektórych miejscach zawija tam kilka warstw tego lawasza, natomiast tutaj w ogóle nie czuję, żeby mnie w jakikolwiek sposób zamulało. Ogólnie spoko, tylko dla mnie za mało mięsa w mojej połówce. Zaraz sprawdzimy twoją, bo wydaje mi się, że po prostu trafiłem tą połówkę gorszą, jeżeli chodzi tutaj o tego kurczaka. Jest spoko. No, kurczak naprawdę dobry. Może nie najlepszy, jaki jedliśmy, w sensie sam kurczak, mięso, ale jest bardzo dobre. Najlepszy był kurczak w Kebs Number One w Poznaniu. Ej, spójrz, ile jest większy ten U mnie już się wysypało mięso. No właśnie. I tak mi się wydawało, bo ja przy tym środku, przy tym przecięciu, tam było kupa mięsa, no właśnie. I patrz, tu jest ile grubszy. Ile? Nie, no gruby nie jest, bez problemu. No, ale grubszy od mojego, bo u mnie był pusty w środku, a tu jest wypełniony. No u mnie coś tam mięsa widać. Nie, u ciebie jest dużo więcej, nie? Ja miałem tylko na początku, zobaczymy jak dalej. Może nie wygląda to najbardziej apetycznie, taka paczka wszystkiego. No zobaczymy jak smakuje. Ty, no dobry jest. Dobry. Czuję tą pikantność z Nie sosu. jest jakoś mocno, nie jest ale mocno, jest... ale no jest przyjemnie. Plus za świeże warzywa. No ja bardzo lubię świeże warzywa w kebabie. Obawiałem się też, że tu na tych łączeniach będzie ciężko aż gryźć, tak? Że będzie dobrze sucho, a wchodzi dobrze. I może nawet dobrze, że jest taki cieńszy, to można go tak, całego jak do jest długi buzi. jasienki, to się dobrze je generalnie. Kurczak nie przebija się aż tak bardzo, rzeczywiście. No sos. Czuć, że jest dobrze wypieczony. Nie jest to jakiś mega soczysty kurczak, coś takiego. Czuć, że... Soczysty po prostu, nie jakiś tam taki jak z udka, nie? Wiadomo. Nie, no mi smakuje. Cena akceptowalna, 21 zł, tak? 2 dyszki, żeby wciągnąć kebaba, to jest I spoko. duży plus dla obsługi. Pani bardzo miła. Dostaliśmy połówki zapakowane oddzielnie, dużo chusteczek, torebeczka. Nie zawsze tak dostajemy. Chrząstek nie ma. Niewiarygodne. Ale masz dalej mięcho, nie? No, ja mam cały czas mięso. Ty masz mięso, a ja miałem naprawdę na pierwszego gryza. No. Widzicie jak to jest? Wróbel ma cały czas tego kurczaka, a ja miałem tylko na pierwszego gryza. No ale cóż, takie te kebaby, no wiadomo, to nie są takie, że oni równo wyścielają je, bo to jest dla jednej osoby. My sobie zażyczyliśmy po prostu na pół, więc no jak najbardziej miało prawo się tak ułożyć. Ja tutaj absolutnie nie mam żadnej pretensji o to. Tylko szkoda, bym sobie więcej spróbował, no ale baraninki mam nadzieję za to mieć więcej. Chcesz gryza? Nie. No. Co my tu teraz mamy? Mamy teraz baraninkę. I co, ty miałeś w ogóle, zaczynałeś od dołu? Twój się zaczynał od dołu, był zamknięty od Tak, dołu? był zamknięty. Zamknięty, czyli ja miałem to górę i dlatego na górze to wszystko opadło, to mięso, wiesz o co chodzi. Dobra, ja mam teraz baraninę. No wielkościowo to jest takie same, no jak, czy tam takie samo, ktoś tam mnie poprawi zawsze, nie? Baranina, znaczy wołowo-baranie to jest mięso, surówki te same, lawasz ten sam, więc no po prostu jedziemy z tym. Mięso grubo cięte, czy... Dosyć grubo, no, to dosyć grubo, nie jest tak cieniutko. Mogą być chrząstki. Dobra. Ej, no kurde, totalnie. To mi w ogóle nawet z zapachu przypomina tego Mavi, ja nie wiem. Ale czuć tutaj barana. Czuć. To nie jest mięso tak dobre moim zdaniem jak w kebabowskim. Kebabowski mi bardziej smakuje i to bezapelacyjnie. I tam wydaje mi się, że te kebaby były większe nieco.
A chociaż bardzo zbliżone w sumie, bo my nie bierzemy tam nigdy najmniejszego, tylko bierzemy te większe, nie? To w sumie nie ma co porównywać wielkości, bo tego w sumie nie wiem, bo ja chyba najmniejszego tam nigdy nie brałem, ale tutaj jest również bardzo dobre. Nie mogę się kompletnie przyczepić. I wydaje mi się, że tutaj to mięso jest podobne do takiego, jak było jeszcze sade kebab. Nie jadłem jak po zmianie nazwy, bo teraz jest tendur się nazywa, ale chyba jest jeden z właścicieli, ten sam został. Ale głowy nie dam sobie uciąć. To nie Sade, Sade to obok ciebie chyba. Boże, nie Sade, Sewa, Boże, Sewa, Sadę nie polecam. Także Sewa, chodzi mi o Sewę, oczywiście tam co te lawasze takie wypikają sobie w tym piecu tandur. Natomiast tutaj bardzo podobne mięso wołowe i mi strasznie tam to smakowało, to też mi bardzo smakuje. Taka porcja za 2 dychy jest chyba na te dzisiejsze czasy wyważona. Za te 2 dychy to już takie w kilku miejscach dostajemy, nie? Takiej wielkości. Jest dobry to kebab. Nie jest na pewno najlepszy, jaki jedliśmy na kanale, ale jest bardzo dobry. W mojej połówce przynajmniej jest mniej tego ostrego sosu, ale przez to bardziej czuć mięso, nie? Bo jednak ta lekka ostrość tam zabiera. Ale tu jeszcze ogórek jest, ja w ogóle nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. To ten ogórek też tak troszkę odświeża. No spoko. Nie, no generalnie jest dobry kebab, ale najbardziej mi on przypomina chyba to Mavi, mimo wszystko. I w zapachu, i w smaku, tylko my tam jedliśmy mieszany, ale naprawdę jest bardzo podobny do tego Mavi. Taka 8,5, za tego za kurczaka to bym dał, nie miałem za dużo kurczaka, to bym dał 7,5, ale z potencjałem na 8. Jakbym miał po prostu więcej tego kurczaka w mojej połówce. No ale ja generalnie wyżej sobie cenię te kebaby baranie i wołowe. Nie, naprawdę spoko kebab. Tutaj i plus ten lawasz, naprawdę bardzo dobry. To są już różnice moim zdaniem między tym, a czy tym Sewą, czy kebabowskim Mavi, że po prostu jesteś gdzieś bliżej, to sobie bierzesz tego, który jest najbliżej, bo naprawdę wszystkie one są bardzo dobre. No czy Efes na przykład. Chociaż Efes chyba z nich wszystkich, z tych co wymieniłem teraz, to mi najmniej smakował, ale no Efes też jest świetny, więc no nie oszukujmy się. Od razu trzeba powiedzieć, że no tym najmniejszym to człowiek się nie naje, bo to jednak one nie są tak mega wypchane jak niektóre kebaby. No one są cienkie, dosyć długie i cienkie. Generalnie da się znaleźć większy kebab w tej cenie, na pewno się da. Wiesz, pewnie mało kto przychodzi tu na małego kebaba. Przepraszam, large kebaba. To jest duży, bo to najmniejszy jest duży. Tu nie ma małych, pamiętajcie, to jest Elka. To jak na mnie mało spotykane, ale rzeczywiście tutaj ten mi bardziej smakuje niż kurczak. Kurczak trochę był taki, nie było czuć tego kurczaka. Sos było czuć. I dlatego też nie do końca rozumiem uniesienie niektórych osób, że to najlepszy kebab w Warszawie. Dla mnie to jest kebab warty polecenia. Ktoś z okolicy będzie się pytał, jaki kebab? Jak najbardziej polecę i nie będę się tego wstydził. Chętnie z tą osobą przyjdę i zjem, ale kurde, dla mnie taki 7,5. Dla mnie 7,5 to jest dobra ocena, no ogólnie całość bym powiedział. To ja 7,5 dałem dla kurczaka, ty Achurze dawałeś 7,5. Come on, to jest dużo lepsze niż Achura. Achura to jest co nagrywaliśmy Sultan, Lukma Kebab i Achura na końcu. No to jest dużo lepsze, no come on. No ale wtedy wiesz, nagrywaliśmy filmik porównawczy do Sultana, więc no hello, szanujmy się, no. No nie wiem, no. Moim zdaniem to jest lepsze niż Achura, bez no to 8 z minusem. I tyle samo dawałeś Mavi. No to trudno, to jest podobne moim zdaniem. Ty nie pamiętasz jak Mavi smakowało, nie? Pamiętam, słuchaj, no Mavi nagrywaliśmy prawie rok temu, więc no moje gusta mogą się zmieniać w trakcie. Zjadłem więcej dobrych kebabów, no to też rozpiętość mojej oceny również wzrosła. Rozpiętość wróblik skrzydeł się rozszerzyła. No czyli co? Dobry, kraftowy kebab. I tyle. Widzimy się pod Tantuni. Udało się? Koleś na początku zamiast małych liczył nam duże, a jak wzięliśmy na miejscu, dostaliśmy na wynos. Chyba nas nie chcą w lokalu, chodźmy tam. Miało być na miejscu, ale nas nie chcieli w lokalu chyba i dostaliśmy na wynos. Taka sugestia mała. I tak wygląda. Wzięliśmy 2 takie same. Generalnie tylko baranina była. Nie widziałem donera z kurczakiem, niby w menu był. I tak, to 2 dyszki, a wydaje mi się troszeczkę większy, bo spójrz, na pół to tak troszeczkę większy mi się wydaje od tamtego, nie? Myślałem, że ten lawasz będzie inny, ale on wygląda tak samo jak w elegancie, widzisz to? Też blady taki. Nie jest tak dopieczony. Generalnie tamten był bardzo dobry, więc wygląda w sumie tak samo. Jestem ciekaw. Ten chyba bardziej zapycha.
Ja wdycha. Tam był lepszy lawasz. Nie wiem, czy widzieliście na przebitkach, jak to mięcho wyglądało. Ono po prostu wyglądało jedno z najlepszych mięch w sensie wizualnym, jak na donerze, z tych, co testowaliśmy. Na początku czuć w samo tortillę, spójrzcie. Więc to, że jest większy, to wcale, wiesz, nie oznacza, że środka jest więcej. To jest pomidor i sałata, jeżeli chodzi o warzywa. Jak na razie nie wyczułem nic więcej, cebula jeszcze jest, czuję. Ale tego mięsa też nie ma jakoś tak nie wiadomo jak dużo. Generalnie ważne jest to, liczą to mięso, mają wagę i mają przed wagą rozpiskę. 120 gramów jest w lawaszu po prostu, a w XL-ce było 160, więc 40 więcej. I tak, mały 20, duży 120. 20 zł. Aha, okej. A duży 120 by było dużo, a duży 25 zł. Powiem tak, dobre jest mięso, samo mięso jest dobre, ale jeżeli chodzi tutaj o te warzywa, i pomidor, i sałata lodowa, i cebula, nie jest ono aż tak wilgotne do tego lawasza i po prostu czuję suchość. Generalnie w lokalu na stołach są sosy sobie do polania i nie wiem, czy tutaj nie ma sosu, bo ja generalnie praktycznie nie czuję i się zastanawiam. Nie, no jest sos, tutaj widać trochę czerwonego, ale Elegance był zalany tymi sosami. Tutaj jest mało sosu i pewnie chodzi o to, żeby na miejscu sobie dolewać, nie? Bo tutaj jest go bardzo mało i jest to suchawe w połączeniu z tym lawaszem. Niby połowa to są warzywa, tak jak tutaj teraz widać na załączonym obrazku, ale to kurczę nie jest aż tak soczyste, nie? Spójrz, nawet to mięso tutaj, widać, że ono nie jest tak jakoś, wiesz, soczyste i tak dalej. Widać, że ono jest troszkę suchawe. Nie, może za dużo się przypiekało, ogólnie dużo jest ludzi. Widziałem, że oni mieli ustawiony tego donera na maksa, dosłownie na maksa, bo tam się takie żarzyło. Koleś musiał szybko obkręcać. Tak. Dużo ściął i później przerwa. I może akurat my trafiliśmy na to na samym początku. Też mi się tak wydaje, ale ogólnie tamten był wilgotny, ten nie jest. Tutaj brakuje trochę soczystości. Jest smaczny, ale troszkę gorszy moim zdaniem niż ten Elegance. Ale czy to najlepsze mięso w Warszawie? Nie. Czy to najlepsze mięso w Warszawie? Nie. Najlepsze jest moim zdaniem w kebabowskim, jeżeli chodzi o wołowo baranie. Spójrz, jak to mięso wygląda. Ono generalnie wygląda, jakby to było mielone mięso. Widzisz to? No, tak wygląda. Bo się porozpadało już po ścięciu. Bo cięli cienko tą szpadą, tym mieczem samurajskim, ale widocznie po prostu za długo może leżało. Wiesz, i czekało. I się już troszkę tutaj rozpadło. No dosłownie wygląda to jak mięso mielone. Spójrzcie. Takie małe kawałki się porozpadały. Takie ciemniejsze niż na tej szpadzie. Bo widzisz, to widocznie jest to, które się przypiekło na początku, koleś ściął i ono przeleżało. My czekaliśmy w ogóle ponad 20 minut na kebaba. Ogólnie, powiem tak. Moja cena kebaba jest dobry. Mięso jest słone. Mięso jest mocno doprawione, jest słonawe, czuć to. Za mało jest sosów, jest mało soczyście i ten lawasz, po prostu mówię, jakie są minusy. Mięso jest dobre, ale no też poleżało. U mnie takie 7,5 to max. 7,5 to max tutaj. No spójrzcie, jak mięso mielone. Powiem tak, prawdopodobnie po prostu trafiliśmy na zły moment, bo ja widzę po opiniach, to ma wyższą cenę, 4,5. Widzę po opiniach, widziałem, że generalnie jest tu bardzo polecane to miejsce. No ale widocznie dzisiaj coś nie zgrało się. I to jest moja ocena tego, co dostałem, 7,5. To jest nie więcej na pewno. Wielkościowo no jest większy. Ze 2 cm większy. I tańszy, o 2 zł. Jeżeli chodzi o grubość, to jest taki sam, bo i tam też podobny, no. Tak brałem. I czuć, że też nie jest wypełniony, jest tak samo jak tamten. Wydaje mi się, że tamten był mniej wypełniony, szczerze. Ten jest większy. Jak po prostu. To bym się... dobra. No. To jest drugi raz, kiedy najdłużej czekaliśmy na kebaba. A tak. 25 minut? Tak, w kolejce. No łącznie z otrzymaniem. 25 minut jakieś. Number one jest number one. Jest number one pod tym względem. Tu od razu już widać, że trzeba się przegryźć przez to. Może odgryzę to, bo po co mam się zapychać? No, musisz ocenić, no. Delicje? Sahara. Wróbel. Mogliśmy coś do picia wziąć. W jakim mieście produkowane są delicje? W Płońsku. Dobrze. No pierwszy gryz nieprzyjemny. No bo super. No, ale
Może powinienem od środka jeść, tak jak tamtego. No suchutko i strasznie gruby. To nie jest to samo co tam. Nie, no ja wiem, ale wizualnie wyglądało podobnie. Był taki jasny dosyć, nie To był jest tak twardsze, bardziej mączne, Mhm. Dlatego Trzeba sos rzucić. taki. a tamto niewyczuwalne było. Ja bym się nie do końca zgodził z tym, co ksiądz Żulo mówił w swoim filmiku. To najlepsze mięso. Że stąd mięso, stamtąd sos, najlepszy kebab 10/10 w Warszawie. No nie. No przynajmniej No nie. nie dzisiaj. Tu coś wyszło nie tak. Z tym mięsem dzisiaj. A ja na razie czuję sam dla was. Mhm. No tak. Na razie mi nie smakuje. Wiadomo, team kurczak, ale bardzo ciężko jest. Dobra, w końcu warzywka, zobaczymy jak z warzywami. Dużo nie zmieniło. Poczułem trochę sosu ostrego, trochę cebula chrupnęła, ale no nie. Tam dałem co? 8 z małym minusem? No. No ja tu po prostu będę musiał chyba innym razem przyjść, bo to nie wierzę, że to utrzymuje taką wysoką ocenę. Też mi się nie Ja chce tu wierzyć. z 6,5 bym dał. Hmm. Albo musimy przyjść i zjeść może na miejscu i te sosy wypróbować. Może no, ale w każdym razie tutaj, wiesz, to byś musiał zalać sosami, żeby to nie było suche. No, kurde, to ci warzywa robią i tak dalej. Sos jest dodatkiem tylko. Jeżeli masz suche mięso i suchy lawasz, to byś musiał mieć bardzo dużo sosu, żeby to w ogóle, wiesz. A nie o to chodzi, żeby sosami się najeść. Zostawię na rano, może w lodówce się przegryzie, może będzie lepsze. Na pewno ci soczyste zrobi. No. Słuchajcie, no co wam powiedzieć? Generalnie Elegans wypadł elegancko. Ja oceniłem podobnie jak Mavi, stwierdziłem podobny poziom jak no Efes, też 8,5 oceniałem. Podobnie jak Sewa, czyli teraz Tendur. Naprawdę bardzo dobry kebab. Tutaj ewidentnie coś nie zadziałało. Ale sprawdzimy to na szorcie za jakiś czas. A my najedzeni to do domu. Ciao! Plus jest taki, że przynajmniej tak bardzo się nie ubrudzisz, jak wsadzisz całego do ryja, nie? Bo w niektórych no to bokami gryziesz i ci sos cieknie, a tutaj prawie czysty. O kurwa, połknąłem się.